Kłaniam się serdecznie i jakże uprzejmie. Porównamy dzisiaj ceny karnetów, a może właściwie wartość karnetów w narciarskich ośrodkach w Polsce i za granicą. Ilekroć ten temat pojawia się w mediach społecznościowych, sekcje komentarzy rozgrzewają się do czerwoności. Mam nadzieję, że tak samo będzie i tym razem tutaj. Popatrzmy najpierw, jakie ośrodki wybraliśmy do porównania. Porównamy wartość i koszty karnetów. Jako podsumowanie pokażę specjalnie skonstruowany parametr końcowy. I jeszcze z dużym przybliżeniem porównamy przychody i koszty. Czy zdzierają z nas skórę? Oczywiście nie będziemy porównywać wprost karnetów ze sobą, bo jasne jest, że karnety w Polsce są mniej więcej w połowie cen karnetów w Alpach. Polskie ośrodki reprezentować będą Białka Tatrzańska z Kotelnicą, Jan Kulakowskim, Pasieką i Kaniówką, Zieleniec Sport Arena oraz Czarna Góra w Siennej. Zagraniczne ośrodki zilustrujemy przykładami Dolomity Superski, Alta Badia we włoskich Dolomitach oraz Ski Weltwilder Kaiser Brixental i Ski Circus Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn w austriackich Alpach. Do porównania cen w euro na złotówki użyjemy kursu 4,30 zł za 1 euro. Czego możemy się spodziewać w tych ośrodkach? Popatrzmy na tabelę. Dane w tabeli pochodzą ze stron internetowych tych ośrodków oraz wyszukiwarki, gdyż na przykład liczbę ratraków ciężko znaleźć wprost na stronach ośrodków. Proponuję za chwilę wcisnąć pauzę, żeby popatrzeć na łączną długość tras w kilometrach, ilość tras, łączną długość wyciągów w kilometrach, ilość wyciągów czy liczbę ratraków w ośrodku. Liczbę restauracji, schronisk przedstawiam jako ciekawostkę, bo chyba nie są utrzymywane z wpływu z karnetów. Jak obliczamy? Dzielimy cenę całodniowego karnetu dla osoby dorosłej przez długość tras w kilometrach, liczbę tras, łączną długość wyciągów w kilometrach, ilość wyciągów, liczbę ratraków. Jak widać, spośród polskich ośrodków najlepiej wypada Zieleniec, najdroższa jest Czarna Góra. Natomiast ogólnie przodują austriackie ośrodki z minimalną przewagą Ski Weltwilder Kaiser Brixental. W jednej kategorii cena za sztukę wyciągu Zieleniec wypada całkiem dobrze, lepiej od Alta Badia. No dobra, to była rozgrzewka, a teraz końcowy parametr, gdzie jedną liczbą pokażemy, który ośrodek jest najtańszy. To będzie bardzo prosta formuła. Można by pomyśleć o czymś bardziej wyrafinowanym, ale w końcu chodzi o poglądowe spojrzenie na wartość karnetu. Będę dzielił cenę karnetu przez sumę poszczególnych parametrów, długości i ilości, które przed chwilą oglądaliśmy pojedynczo. Jeszcze chwila i będziemy wiedzieli, czy jest jakaś niespodzianka. Zaskoczenia nie ma. Dolomity Superski wychodzi najtaniej. Chociaż wyłączmy cały region, gdyż jest nieporównywalny i składa się z 12 ośrodków 1200 km tras. Wybierzmy jednego reprezentanta, Alta Badia. Ogólnie polskie ośrodki wypadają drożej, a najtańszy w zestawieniu jest Ski Weltwilder Kaiser Brixental. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza ocena. Czy macie inne sposoby kalkulacji? Ale, jeszcze mieliśmy porównać koszty utrzymania tras, wyciągów i ratraków z wpływami z karnetów. W tym celu zapytałem sztucznej inteligencji o zestawienie kosztów utrzymania kilometra trasy, kilometra wyciągu czy jednego ratraka. Wartości są mocno szacunkowe, gdyż ośrodki nie podają takich danych operacyjnych. Więc zysk brutto czy marża może dalece odbiegać od rzeczywistości, natomiast pewne zależności są widoczne. Do obliczeń korzystałem jeszcze z przeciętnej długości sezonu w dniach, szacunkowej liczby odwiedzających i do obliczenia wpływów użyłem założenia, że 70% to karnety dorosłych, a 30% to dzieci. Wygląda na to, że polskie ośrodki mają o 20-30% większą różnicę między kosztami i przychodami. A jak Wasze wybory? Według ceny czy wartości karnetu? Miałem okazję odwiedzić wszystkie te ośrodki. Jest dużo shortsów na kanale i kilka długich filmów. Będą pojawiały się nowe, więc jeśli chcecie otrzymać powiadomienie, to warto zasubskrybować. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.